Witajcie, witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. Słuchajcie, jest godzina 11:20. No wczoraj bardzo późno poszliśmy spać. Jak wiecie, czekaliśmy na zachód słońca, ale z racji tego, że był o godzinie 3 tam z hakami, no to żeśmy sobie odpuścili. Ciężko było wytrzymać. A teraz, jak widzicie, jeszcze jesteśmy w tym samym miejscu, ale tu jest plaża. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu jestem na plaży na Lofotach. Ja wam powiem, no jest klimacik. Naprawdę jest klimacik. Ja rozumiem, ja cały czas to będę powtarzał. Norwegię albo się kocha, albo się nienawidzi. Tu przyjeżdża się dla tych pięknych widoków i dla tego wrzeszczącego ptaka z prawej strony. Jak mu zaraz z kamienia dokopię, to mi przestanie tutaj wrzeszczeć nad uchem. No, chyba usłyszał. Ja go zaraz znajdę, go zlokalizuję. Zobacz, tak mi wrzeszczy tutaj taki jeden. No dobra, może ma tu gniazdo, to dlatego wrzeszczy, a jestem na jego terenie. Ale zobaczcie, jak to po prostu. No jest cudo, wiecie co, no jest cudo. A dziś jest taki ambitny plan. Słuchajcie, widzicie tą górę? Tak, dziś jest taki plan wspiąć się na tą górę. Zobaczymy, czy się uda. A teraz już lecę do Bęka. Niestety będziemy zwijać wszystkie manele i gdzieś tam musimy pojechać po chlebek i kawę. Kawa się skończyła. No powiem wam, ten poranki bez kawy. Ej, ja już idę stąd, nie musisz tak wrzeszczeć. Ja bym wam go pokazał. Nie wiem, czy się uda. To ten krzykacz, którego tam widzicie, taki czarny z czerwonym dziobem. Spróbuję tak delikatnie w jego kierunku podejść. No dobra, zobaczymy. Ale to tak wrzeszczy, że głowa mała. Ja tutaj już składam nasze stoliczki, które można powiedzieć pierwszy raz chyba żeśmy w Norwegii wyciągnęli. Ale dlatego, że wreszcie dojechaliśmy na Lofoty, możemy się już delektować. Jak widzę te kamienie, które tutaj mam przed oczami, to od razu mi się przypomina mój trekking na drodze troli. Dosłownie po takich kamulcach. I teraz zobaczcie jaka plaża na Lofotach. Ale co prawda dzisiaj wieje faktycznie, no dzisiaj są porywy wiatru, ale nie ma takiego zimna, bo zobaczcie, idę bez czapeczki, wiatr we włosach i jestem na plażyczce na Lofotach. Jaka miazga, ale petarda! Piaseczek idealny, woda idealna, słuchajcie, obłędnie. Jak pomyślę, że tu jest tak lodowata woda, że ptaszek się chowa, to po prostu aż żal. Biały piasek jak mąka, mięciutki. Ja nie wiem, czy ktoś tu się kąpie. Nie mam bladego pojęcia, czy ktoś tu się kąpie, ale bardzo chciałbym zobaczyć ludzi kąpiących się. Dotykałem wody, to no, takie, słuchajcie, kostki lodów do drinków są cieplejsze niż ta woda tutaj. No ale no jest plan przymorsowania, tak? Wychodzimy na trasę, jest to właśnie drugi element, dla którego żeśmy przyjechali na Lofoty, pochodzić po przepięknych trasach trekkingowych. Zamknąć auto? Tak, już inne zamknąć auta. Po zamknięciu auta już możemy wyjść spokojnie i słuchajcie, już wam pokazuję. Tam idziemy. Tam i tam do góry, tam do góry. Taki jest plan. Czy nam się uda? Nie wiem, zobaczymy. No miejmy nadzieję. Włączamy zegareczki, mierzymy czas, zobaczymy ile nam to zajmie. Są tu 3 trasy, raz, 2, 3. One są do płaskonurów, może je zobaczymy, może nie. Zobaczymy. O, tak jak Adrianka mówi, maskonuru. Dostałam kamerę, udało mi się ją wyrwać. Pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które trzymają za mnie kciuki. No. Lyś. Człowieku. Słuchajcie, wyszedłem, okazało się, że tak wieje. Pierwszy przystanek. Tak, pierwszy przystanek daleko od kampera. Następny będzie, tam jest kamper. Jakieś 200 metrów. Stamtąd żeśmy wystartowali. Tą ścieżką tu. Idziemy do góry. Pierwsze 500 metrów za nami. Proponowałem odpoczynek, ale się nie zgodziła.
Może się w głowie zakręcić. Wow. Jestem mocno wychylona. Łapię balans. Daj tego kijka. Trzymaj się mojego kijka. Zawsze. O. No powiem tak, droga nie jest jakoś Pokaż tych ludzi, patrz. mocno wymagająca, ale jest dosyć stromo. Zobaczcie, nie wiem czy ich widać, bo to tak trochę są daleko, ja przybliżę. Ale będziemy szli po tym skosie tam, gdzie oni, do samej góry. I tam czeka nas Jak nagroda. idziemy tą samą drogą? Nie, będziemy schodzić asfaltowo, tak jak ci ludzie tutaj na dole. Jednak Zejście jest asfaltowo. Słuchajcie, Nie ma lecimy. znaczenia. No trochę wieje, ale... Tery rozkładacz 160. No nie, przynajmniej nie słuchajcie jak dyszę. No dobra, no tutaj, tu sobie usiądź, o, na tym kamyczku i tutaj czekaj na mnie. O, ja teraz pokażę miejsce, w którym jesteśmy. Jest super! Wychodźcie, słychać. Zejście z górki można zejść drogą lub takim tym szlakiem, ale już wiem, że strasznie nie polecamy tego szlaku. Jest zejście, jest przewalone. Lepiej zejść drogą. Tak, schodzi się, akurat schodzimy bagnem. Dobrze, że mamy gdzieś tam. Ja myślę, że ogólnie to zawsze to jest tak wyzdechnąć, więc nie ma co liczyć na to, że to jest sucho. I że po prostu... Więc jakbyście tu kiedyś byli i będziecie schodzić, to schodźcie drogą. Drogą asfaltu. Tak, asfaltową, a nie, bo zobaczcie po czym my idziemy. Ja wam powiem, no nie jest za ciekawie, naprawdę nie jest za ciekawie. Jest ślisko, może nagram jak Adrianka spada. No, Teraz to coś wytrenowani. tak, teraz tu się wykładasz. To nie dam rady. Za sucho. Teraz tutaj wywijasz orła. I to jest właśnie kolejny przykład, dla którego nie chcę sprzedać Benka, bo Benek miał z nami być 2 lata, już z nami 3. rok. I właśnie dlatego, że Benek mieści się na zwykłym parkingu, tak? Te 6 metrów powoduje, że mieścimy się w liniach i możemy się wciskać na takie parkingi, jak tu widzicie. A słuchajcie, ten parking jest w miejscowości A, czyli czytamy to jako O, to już tyle się dowiedziałem, i ten parking jest po prostu cały obładowany. Jest godzina teraz 12, przyjeżdża tutaj miliony turystów, a ja już wam mówię historię, jakie się tutaj wydarzyło i jak myśmy się tutaj znaleźli od wczorajszego dnia. Zapomnieliśmy się przywitać. Witajcie. Witajcie z Lofotu. O, właśnie. U. Z Nie O. tylko U. O. U. A. Dobra, z A. Idziemy. Będziemy robili spacer po Lofotach, a ja wam dokończę tą historię, bo po prostu jest jakaś petarda. Wczorajszy dzień zakończył nam się w porcie, czyli żeśmy przyjechali, ustawiliśmy się w kolejce na... Wiecie, w obawie przed tym, że nie wjedziemy na prom. Bo Tak. to głównie chodzi o tą naszą obawę. Musielibyśmy następne 24 godziny spędzić Znowu w miejscowości na wyspie. A jesteśmy w szczycie, w szczytowym ruchu na Lofotach, bo faktycznie to jest szczytowy miesiąc na Lofotach. I też baliśmy się, że możemy się nie dostać na prom. Jest różnie, kolejki mogą być naprawdę duże, a tam prom odchodzi raz dziennie o 22.
I teraz czekając już na ten prom, słuchajcie, miałem czas, że tak powiem, wreszcie po całym dniu przeglądnąć, co tam słychać w wielkim świecie. I co się okazuje? Okazuje się, że napisał do nas Ryszard. Wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, od wczoraj to już wiem. Napisał, się w przekonaniu, że tak jest. że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Słuchajcie, jaka historia w ogóle? Rysiek coś zaczął szukać na YouTubie i po prostu myśmy mu wyskoczyli na filmie o zabezpieczeniach kampera. Więc Rysiek sobie pooglądał nasz film o zabezpieczeniach kampera wieczorkiem. Rano jedzie do pracy i słuchajcie, mija go Benek. Mija go Benek na wyspie na końcu świata, gdzie mieszka 400 osób. Nie, 600 chyba Rysiu mówił. I on jedzie do pracy i z naprzeciwka jedzie Benek, którego on, że tak powiem, dzień wcześniej oglądał na YouTubie i po prostu mówi: nie wierzę, co się teraz odwaliło, muszę do gościa napisać. To są te ptaki, o których wspominało nie do zajechania tutaj. Zobaczcie, jak mieszkają na dachu. Widzisz, jak mieszkają te ptaki na dachu? Tak, no Ela mu skarżyła się bardzo, że tam głośno. Czujecie ten klimat, że oglądacie sobie wideo i na drugi dzień mijacie tego gościa, którego żeście przed chwilą... Bo Benek, wiadomo, jest charakterystyczny. No i Rysiek do nas napisał na Messengerze, do nas wiadomość i opowiedział nam tą historię. I myśmy tak zaczęli z Ryśkiem gadać. No i Rysiek się pochwalił, że pracuje tutaj na tej wyspie już jest 12 lat w przetwórni dorsza. Pyta się nas, czy nie mamy ochoty na dorsza. Ja mówię, no człowiek nie jest taki, żeby nie zjadł pysznego dorsza, no nie ukrywajmy, prawda? No, każdy chętnie takiego dorsza przyjmie w prezencie i mówi mi jak najbardziej. No to Ryszard mówi, że zaraz do nas wpada, no bo to zaraz na tej wyspie to naprawdę jest zaraz 5 minut samochodem na całej wyspie. Miał malować dach. Tak, miał iść malować dach. Przyjeżdża z dorszem prawie na metr. Dobrze, że był wyfiletowany i zamrożony, bo szczerze, nie mam takiej lodówki, żeby całego dorsza tam, że tak powiem, zmieścić. Przepotężna ryba. No i żeśmy tak sobie już spędzili resztę dnia z Ryszardem na różnego rodzaju pogaduchach. No i powiem Wam szczerze, że Rysiek poopowiada nam mega ciekawe historie o życiu tutaj na Lofotach, o życiu na... Przedostatniej wyspie. Tak, o życiu na końcu świata, bo po prostu on mieszka na tej wyspie. Myśmy nawet tak sobie dziwili się, co ludzie na takiej wyspie mogą robić, jakie mają w ogóle zajęcia. Żeśmy tak sobie wcześniej zaczęli z Adrianką rozkminiać te takie sytuacje, tak? No słuchajcie, jesteście na wyspie, gdzie mieszka 400 osób, chyba się wszyscy znają. No i teraz pytanie takie wpadło, czy oni mają tu Tindera, tak? No jak mają Tindera, no to ciekawe, jak wygląda taka randka na Tinderze, co wchodzisz na Tindera, tam twoja żona, no po prostu miazga, tak? No żeśmy tak się chichotali, no ale Rysiek nam powiedział, jak to wygląda. Ja Wam powiem szczerze, że jedyny argument, który tutaj ludzi zatrzymuje w tym miejscu, a jest tam sporo Polaków, bo chyba 60, to hajc, jaki oni tu zarabiają, bo tylko to ich tutaj zatrzymuje. No ale z drugiej strony też raz w miesiącu, czy raz na 2 miesiące raczej jest też do Polski przylatuje, no bo tutaj są też samoloty z Bodo, są do Gdańska, także tutaj akurat nie ma z tym problemu. Dobra, a wracając, żeśmy zrobili sobie spacer po miejscowości albo wymowa jest dowolna. Mamy nieziemskiego farta, że pogoda nam dopisuje. Ja Wam postaram się tą miejscowość pokazać też z drona, jeżeli jeszcze jej nie pokazywałem. Mam nadzieję, że uda mi się puścić drona, więc na pewno to zobaczycie. Tak, oczywiście, jak najbardziej tam też zaraz pójdziemy. Mamy dzisiaj spacerek trekkingowy po tej małej miejscowości. O, pójdziemy tam na drugą stronę zaraz.
Czy mamy dylemat, czy to jest muzeum kawy? Przyznaję, nie wiem, czy to jest muzeum kawy? Nie, tam. Aha, to jest taka fajna kafeteria, która nie jest muzeum, a bardzo fajną kafeterią. Dobra, zagadka rozwiązana. Idziemy na jakieś cynamonki. Jakieś, bo Adrianka mi ciągle mówi cynamonki. Nie mam bladego pojęcia, co to są za cynamonki, ale zaraz się okaże. Chyba że ich nie będzie. Nie, no dobra, faktycznie wychodzą z jakimiś cynamonkami. Ty w ogóle jaki klimat tutaj jest. Ale sztos. Słuchajcie, jaki klimacik. Jak to w ogóle tu wygląda. Historia robienia cynamonków. Ale petarda. Aj. Ja z tym. Ja z cynamonem. Okay. You take this one and this one. A ty sobie weź z tą. Nie chcę. This one and this one. Okej. Bierzemy coffee? Jest. Jedno cynamonku. Jedno cynamonką. A jedno kardamonku. Tak. Kardamonką. Kardamon. 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 Perfekt. Taki tradycjonalny. Skąd jesteś? Czech. Z Czech. Super. Z maliną? Maliną. Ale nie chcesz z kardamonem? Wzięłam. Aha, wzięłaś. Dobrze. Okej. Tak, To będzie raz, jedno, Tak. This No. one. Cinnamon. To będzie 3 razem. Tak. O, Super. żyjesz tutaj? Ja tutaj żyję, tutaj robotu, pracuję. Tak. A tak. Wszystko dobre. Jak długo tutaj jesteś? Kwieten? Od kwietnia? Kwietnia do zima. Aha. Ja. No do zimy, no. I Oktober. wracasz do... A gdzie w Czechach mieszkasz? Po ziemi. Tak, Jesteś zadowolony? tak, zadowolony za pracę, za robotę. Praca Za dobrze? pieniądze. No, za pieniądze. To najważniejsze. Fajnie. Zapłacimy ci. Weźmiemy kawę czy nie bierzemy kawy? No, kawę weźmiemy. Dwie. Tak, dwie kawy. Dwie kawy. Dwie kawy z mlekiem. A z mlekiem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. No, słuchajcie, dwie kawki kupione. No i mamy cynamonki. Jak już żeście słyszeli, pracuje tutaj Czech, który bardzo dobrze rozumie język polski, więc żeśmy sobie z nim pogadali chwileczkę, jak to tutaj mu się żyje. Przyjeżdża cały czas tutaj co rok na sezon, robi cynamonki i na zimę wraca do siebie. Mówi, że bardzo dobrze tutaj zarabia. No. Dobra, a my, jak zapakuję? Zjemy to? Kochanie, my to jemy i zmykamy. I słuchajcie, cynamonka, tu jest kardamonka To jest kardamon, to jest i mogę wziąć z czekoladą. To ja maliny nie jem. Słuchajcie, zaczynamy testowanie cynamonek od malinowej, czyli od tej, której ja nie lubisz. tak, której ja nie będę testował. Ja ci wierzę, ale ja się skupię na tych dwóch pozostałych, a najbardziej mnie... Jak? Na pewno chcesz, żebym skosztował, ale nie namówisz mnie. Nie, na pewno chcesz, żebym skosztował, ale ja powiedziałem, maliny nie kosztuje. Mogła wziąć czekoladę, a nie wzięła czekolady. Słuchajcie, tu mogła być czekolada. Nie wiedziałeś, że tam jest czekolada, dopiero ci ten chłopak powiedział. Tak, ten chłopak powiedział, że czekoladowy jest najlepszy. No to możesz iść się No dobra, a może jutro, a może jutro. Dobra, teraz proszę kolejną skosztuj. Teraz wezmę tą z kardamonem. Powiem ci, że chyba ta jest z kardamonem. Chyba. Tomek. Dobrze, okej, dobra. Słuchajcie, ona ma rację, to jest z kardamonem. No tak, zgadza się. Proszę, No. proszę, skosztuj tą. Mówiliśmy się. Tak, proszę, skosztuj, ja już będę spokojny, no. I jest z kardamonem, tak jak mówisz, tak? Nie z cynamonem. Dobrze, okej. O mały włos bym w łeb złapał. O, i teraz jeszcze, teraz po picie kawy musisz kubki smakowe przemyj. No leci, bo ja muszę tu filmować, jak ty jesz. Nie, muszę. To jest poświęcenie. Myślisz, że ta z kardamonem jest najlepsza? To jest cynamon. Adrianka pomyliła smaki, ale okej. Tomek. Jak smakuje? Jak smakuje ci? Nie dostaniesz jej. Już ludzie przyszli, bo robisz awanturę i pan wiesz, że pan chciał na policję zadzwonić?
A tam była jeszcze księga gości, mieliśmy się wpisać. Dobra, Nie mam wrażenia. będziemy tu jutro. Nie wyjeżdżamy stąd. Podoba nam się. Dobra, i teraz tak, Tomek testuje. Zostałem, Według niego cynamonka. zostałem zmuszony do przetestowania, bo nie chciałem tego testować. Zamykaj oczy, powiedz co to jest. Boże, jakie to jest dobre. Ja się nie dziwię, że na YouTubie pokazują wszędzie te cynamonki. Naprawdę się nie dziwię. One są przepyszne, a ja jestem po śniadaniu, Dobra, naprawdę. jest godzina 12:30, jeszcze ich trochę było. Ja jestem po Teraz śniadaniu. spróbuj tą według Ciebie, co była kardamonem. Dobrze, zwracam honory. To jest cynamon, a to jest kardamon. Czyli odwrotnie jak się kłóciłeś. Odwrotnie, nie miałem racji. Znów ja zmywam naczynia. Nie, Ty dzisiaj gotujesz. Dobra, o dzisiaj, Ale ale gotujesz? dzisiaj smażę rybkę. No właśnie, widzisz. A, widzisz. od Rysia. Od Rysia, Jezu, Rysiu. Dziękujemy Ryszardowi za tą rybkę. Żałujemy za te- tylko, że w afekcie nie zdążyliśmy nic z Tobą nagrać. To może inaczej. Dziękujemy za te 20 kilo ryby. Nie, Rysiu wspominał, że on jak jedzie do Polski, to w ogóle nie je ryby z racji tego, że to nie jest ryba. No, całkowicie inaczej smakuje ta, którą w Polsce kupujemy, od tej, którą tutaj jest. Mamy dzisiaj plan No. smażyć, znaczy Tomek będzie smażył rybę. I bardzo się cieszę z tego powodu, że spróbujemy normalną rybę. Ok. Bryga restaurant. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Chyba jakieś światowej sławy miejsce, bo wszyscy tam idą. Tomek, to nie jest światowej sławy miejsce, tylko to jest kompleks. Wynajmują tutaj te domki, pokoje, no zobacz. Tak? Tak, to nie jest No skoro tak mówisz, ja się z Tobą światowe zgadzam. miejsce. Dzisiaj jesteś spolegliwy. Ale chyba O, biedne, tam są kampery. biedne chyba są, bo są na czerwono pomalowane. Na 1000 kanałach YouTube'owych o lofotach słyszałem historię tej czerwonej farby, więc nie będziemy tego powtarzać, ale opowiemy Wam historię fabryki czekolady na wyspie Veroj na lotnisku. Start. O. Fabryka czekolady. No troszeczkę to, że tak powiem, przyspieszyłeś, bo to chodziło o to, że miejsce, w którym spaliśmy pierwszą noc, To i lotnisko. jedyną w sumie, lotnisko, pas startowy, faktycznie kiedyś było pasem startowym, natomiast tu chodzi o inną rzecz. Chodzi o to, że tam kiedyś była fabryka czekolady. Albo miała Ponoć powstać. nie była. No Tomek, Dobrze, jak ty okej. słuchasz? To była ponoć najlepsza czekolada tutaj na tym archipelagu i ogólnie w tej części Norwegii. Niestety uległa spaleniu, chociaż ludzie tam ponoć, ludzie ponoć rozmawiali, gadali, że to jest, że to było podpalenie, że to było celowe pozbycie się tej fabryki. Niestety nie była ubezpieczona i właściciele mieli dostać bardzo marne grosze za to, że ona się tam im podpaliła. Czyli tak, zwiedziliśmy właśnie restauracyjkę, która jest w miejscowości AOU, dowolna wymowa. Powiem Wam, że restauracyjka ma bardzo fajny klimat, ale teraz możecie zobaczyć. O, tu są właśnie takie fajne przyciski. Na stolikach leżą takie numerki. Powiem szczerze, jak taki numerek spada na nogę, to palca w nodze nie ma, a pazur to schodzi na pewno. No i tutaj tak, jak to w ogóle wygląda super, naprawdę super to wygląda. Ja Wam powiem, my jesteśmy, jak wiecie, pierwszy raz na Lofotach, ale po prostu jest nieziemski klimat i ja już wiem, że, że to jest pierwszy raz i już wrócę za rok. I dotarliśmy do miejsca, gdzie jest panorama na całą miejscowość. A tak delikatnie Wam tu pokażę. Ta miejscowość jest maleńka, ale taka jest prawda, że
Wszystkie miejscowości tutaj na Lofotach są tej samej wielkości, ale klimat po tym jest naprawdę wspaniały. I to jest ta restauracja, w której byliśmy przed chwilą. No, powiem Wam tak, jest rewelacyjnie. To po prostu bym musiał chodzić i cały czas mówić, jak cudownie tu jest. Słuchajcie, my teraz opuszczamy już miejscowość A. Wyjeżdżamy z tego parkingu, ale już widzę, że my jesteśmy w szczycie sezonu i już będą problemy. Prawdopodobnie będziemy mieli problem z parkowaniem. Trzeba, że tak powiem, miejsce sobie zaklepywać i trzymać chyba cały dzień. Aczkolwiek też można poczekać, dlatego że ludzie przyjeżdżają do takiej miejscowości, są w niej godzinkę i zaraz jadą dalej, tak? Także też widziałem, że jest taka rotacja tych kamperów i tych samochodów, miejsca się zwalniają. Jedziemy na kolejną miejscówkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy na nowej miejscówce. Dzisiaj to nam się udało stanąć po prostu idealnie. Zobaczcie, stoimy w marinie z tym pięknym widoczkiem na Lofoty. No teraz brak słońca, tak? Teraz brak słońca. Jest to pierwsza taka pogoda, która tutaj na Lofotach, że tak powiem, nas zastała. Do tej pory mieliśmy farciarsko cały czas słoneczko, no ale liczyliśmy się z tym, że wreszcie przyjdzie brak słoneczka, a również może padać deszcz. Więc na razie mamy tylko brak słoneczka, ale uwaga, wieczorem po 20 ma znów być słoneczko. Dlaczego wieczorem po 20? Bo tutaj dzisiaj zachodzi, jak mówiłem wcześniej, słoneczko o 3:15. Dzisiaj już 3:15. Znaczy ono tak zachodzi, no po prostu go nie będzie widać, a będzie tak jasno jak teraz jasno. Dobra, zrobiłem Wam panoramę tej mariny, na której my stoimy i teraz uwaga, koszt wjazdu na tą marinę z serwisem, czyli z wodą i zrzutem szarej wody 90 zł. No za 90 zł stoimy z takim pięknym widoczkiem, naprawdę fajnie. Znaczy fajnie będzie, jeszcze idealnie będzie, jak i będzie świecić słońce. No ale zobaczymy, no wiecie, no nie można mieć wszystkiego, wystarczy, że mam Adriankę, tak? O, zobaczcie, tutaj płynie norweski wycieczkowiec. Oni teraz wracają z wycieczki i słuchajcie, to są polowania, to są łowy orłami. I powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to, jak pierwszy raz słyszałem o czymś takim. Oni tam mają ptaki, które łapią rybki. Przyznam się, że bardziej nas rajcuje zdobycie trekkingowego szczytu i uwaga, to jest ten szczyt tam, czekajcie, tu pokażę Wam teraz, o teraz, tu są ludzie, tu stoją ludzie w tym miejscu. I my tam chcemy, że tak powiem, wyjść. Jest to główna trasa trekkingowa na Lofotach. Tutaj dzięki temu tutaj jest po prostu 1 000 000 ludzi w tym miejscu, bo wszyscy właśnie tam chcą zdobyć. A jeszcze muszę rozszyfrować, gdzie płynie ten kuter torpedowy, który tutaj widzicie. To może być ciekawa wycieczka takim promykiem do sąsiedniej wioski. Teraz będzie jakieś jedzonko i wyjście na miasto. Na miasto, jak to dubnie brzmi. Chyba będziemy szli z 360, bo tam już... Spacer? Nie, ja robię kardio, mój A drogi. ja robię spacer, wiesz, chód. Ja mam tak zwany chód. Dobrze. Oficjalnie żeśmy wystartowali spod parkingu. Wyszliśmy spod parkingu i idziemy na tamten szczyt. Pokażę go tutaj paluchem. Tu idziemy, na ten szczyt. Taki jest plan. Zobaczymy, czy się uda. Jesteśmy na Reynebriggen i idziemy na szlak Reynebriggen i tutaj jest napisane 2,6 km w jedną stronę, czyli 5 km tam i z powrotem. Słuchajcie, 5 km nie wydaje się groźne, chyba że jest pod taką górkę. Za nami 1800 metrów od kempingu. Boże, to nie jest kemping, jak to jest? Camperplac. No i praktycznie zaraz będziemy skręcać na ścieżkę. Jesteśmy, słuchajcie, 1900 metrów od parkingu. Zaczynają się
schody, fitnessowe schody. Fitnessowe schody. O, jest tutaj pokazana nazwa. Wszystko pisze, że na zielono. Wszystko jest tutaj na zielono. Mówią, dasz radę. A chcę pokazać Adriance, gdzie to jest. Adrianka, tam widzisz? O tam, na tą górkę idziemy. Nie no, spoko. Luzik, prawda? Do tej pory wyciągam 360, już nie będę sapał do kamery, więc parę ujęć z 360 będzie. O matko. Kinia, jesteś o 10 lat lepsza ode mnie. Merci beaucoup. Łom. Patrz tu. Ja wolę nie patrzeć. Bo się muszę mieć czego być. Czego się dobrze, chodź. No. Jeszcze ten kawałek podejdźmy. Dobrze. Bo ja nie zejdę. Fantastyczna ławka widokowa. Tak powiem wam szczerze, jesteśmy chyba w połowie drogi i muszę powiedzieć, że trzeba mieć tutaj niezłą kondycję. Naprawdę trzeba mieć tu niezłą kondycję. My mamy bardzo częste przystanki. I jeszcze chyba jesteśmy w połowie. Znaczy, Birkenstolen to jest chyba pryszcz. Tak, Birkenstolen, wejście na Birkenstolen naprawdę w porównaniu do tego Pan Pikuś. Trzymaj się tej drogi przez 500 Już niedługo. Tam jakaś się też kupuje, a ty tak napierdzielasz. To... O, zobacz. Już bliziutko. Już zobacz, już bliziutko. Nie ten zakręt. No, popatrz. Jak ten kamper jedzie, a potem tam jest takie, gdzie ten kampery stoją. Oni tam lubią spać, bo jest piękne miejsce widokowe. Kurwa, to jest wysoko. Nie się tu słabo. Viele Stinge super. Runkasskole kan ju få snömskole. Lilla Stinge. Mi to wystarczy.
Słuchajcie, trasa zaliczona. Powiem wam tak, mnóstwo Polaków. Mnóstwo Polaków na tej trasie. Jak ich w kamperach nie widzę, bo tam 2 czy 3 kampery, to na tej trasie po prostu cała wycieczka Polaków. Jak tam? Dobrze, to jak? Oczywiście, ile chcesz. Powiedz jaki, bo jest po prostu tak cudnie, że aż Myślę, że tutaj sobie usiądę na tym kamieniu. na tym kamyczku. A ty będziesz patrzeć na mnie, czy jakoś tak? Na razie mi tak. Okej. Patrz, to. No masz. Jakiś popatrzysz? Popatrzysz. I daj kciuka do góry. Jaki wymuszony kciuk. Nie, no to słuchaj, tu co bym nie zrobił, to i tak wyjdzie super. Tu po prostu nie można zepsuć zdjęcia. Nie, musimy jeszcze raz zrobić. Tu nie można zepsuć zdjęcia. No, zepsułam. O, Musimy jeszcze raz? tak, oczywiście. Do wieczora mamy czas. Słuchaj, słońce zachodzi o... Ale ja nie posiłam z tej strony, tylko tutaj. Gdybyś miał tą górę i tą. Co mam ująć? Któro? Znowu siadam, żeby tej nogi nie było tak widać, a ten tutaj. Dobrze. Tomek, tutaj, tu stałeś. Tu stać? Żeby było widać tą górę i tyle. Aha, tak ci zrobić. Dobrze. Rewelacyjne ujęcie, powiem ci. No teraz to wyszło. Teraz to wyszło. A po co my już jak idę i tak to może? Wyszło teraz, prawda? Właśnie żadne. Na pewno wyszło. Nie wyszło. A ty byłeś na szerokim kącie? Tak, żeby złapać dwie Nie, góry. Tomek. Ale na szerokim kącie Ale tu nie złapałem dwie robiłeś góry. popatrz, tu nie robiłeś na szerokim kącie, no ja wiem, no. No. No, dobra, a może stanąć, popatrz. Dobra, ja sobie usiądę na tym kamieniu. Na pewno? Tak. Pokaż ty mi. Patrz tu. Patrz, tu stoi. No, Patrz, ja siedzę na tym kamieniu i widać trochę tej góry i trochę dołu. dobrze, okej. Ja Dobra? trzymam tak telefon, żeby się nie ruszył. Jest telefon, który ty ułożyłaś. Okej. Ej, ty na pewno usiądziesz na tym kamieniu? No to powiem ci tak. Wiesz co? Jedna noga prosto do przodu, ale musi być obojętnie. Tak. A, że tak? O właśnie tak. Takie wiesz, taka Balenciaga teraz, wiesz? A teraz jak zrobisz druga do przodu, to będzie lamania. Nie? O właśnie, tak. Już. Proszę. Proszę. Ja sobie usiądę tyłem. Ej, jak tyłem? Nawet. Adrianna. Wiesz co? Bo tu się aparat zablokował. Nie tak. Stoi, nawet się nie drgnę. Poczekaj. No, ale jedną nogę przynajmniej wystaw. Aha, dobra. Dobrze, okej. Tak. Z różnych pozycji. Powiem ci szczerze, że to bo tak ryzykowałaś teraz, że głowa mała. No zobacz, jak tu jest wysoko. Że ja tu nawet nie podejdę, patrz. Dobra. Tak, schodzimy. To jest moment, w którym schodzimy. Schowaj tego kija. To mam schować kija, czy wyciągnąć Nie, kija? tego schowaj, bo musisz teraz mną zająć, a nie tym Aha, to kurwa było. kijem. Teraz, tutaj na górze. Tak. Słuchajcie, my już schodzimy 2 godzinki w jedną stronę na górę z odpoczynkiem takim, z widokami, ze zdjęciami. Najwięcej czasu nam zajęła sesja fotograficzna Adrianki. No, A już moja po... na pewno. Tak. Zobaczycie tam. No. A moja to po prostu nawet nie wiem, czy mam zdjęcie. O. Chyba nie, bo nikt mi nie zrobił. Sobie zrobiłeś. Nikt mnie nie zrobił. Ale jedna pani się mnie pytała, czy jestem przewodnikiem. No, nie wiem dlaczego. Wyglądasz jak taternik. Taternik. Jak taternik Tata wygląda. Marian. No i słuchajcie, pod górę
No jest wysiłek, powiem wam tak, jest wysiłek naprawdę wysiłkowo, bo po prostu to są cały czas schody. Na czworakach chodzili, płakali. Ale Naprawdę, tak, to nie są ale żarty. muszę wam opowiedzieć nasz sukces życiowy. Dlaczego? Jak wiecie, Norwegowie od dziecka trenują. Trenują wszystkie możliwe sporty. Pływanie, rowery, biegi, wszystko. I wyobraźcie sobie, że na tej trasie pokonaliśmy 2 Norwegów. Co prawda on i ona miała po 95 lat, ale uznaliśmy to za nasz sukces. Tak, nasz prywatny sukces. Wszyscy inni nas wyprzedzili. No już mamy bardzo bliziutko do dołu, spacerkiem, delikatnie sobie schodzimy, kijki nam pomagają. Ja przynajmniej kijkami, nie wiem, Adenka to nim macha, ale powiem wam tak, że nogi tutaj, kolana mogą siąść. Na tej trasie kolana mogą siąść, bo faktycznie, nie wiem, ktoś liczył tam około 2. Proszę? Nie wiem, którą stroną schodzić. A nie wiesz, którą stroną schodzić? Nie no, robimy przystanki. To chodzi. Kolana mnie bolą. No kolana, tak. Za mało kalogenu. Zobaczcie, na Lofotach można sobie popływać na kajaczkach. Fajna sprawa, fajna. Co prawda świeci słońce. O, jeszcze 2 kampery przyjeżdżają. Słuchajcie, no czekajcie, tak. My już wracamy, zaraz będziemy na kempingu i chcieliśmy sobie kupić ręcznik papierowy, bo skończyły się nam ręczniki papierowe i myśleliśmy, że na stacji Cyrkle będzie, ale kupiliśmy Grandiozę. Dobra, czym jest Grandioza? Norwedzy uwielbiają dorsza, łososia i Grandiozę. To jest zadziwiające, ale oni faktycznie raz w tygodniu taką Grandiozę muszą wrąbać. No i po prostu chcemy zobaczyć, jak ona wygląda, czy to jest po prostu taka jak ta typowa pizza włoska, czy coś innego. Ale to miasteczko jest fajne, o wiele lepsze od tego. Tak, to miasteczko to jest torpeda, to miasteczko. Ej, lokale są czynne do 23, tak? A w sobotę do 2 w nocy. Zobaczcie, jaki tarasik. No po prostu cud. Oczywiście ten domek jest na bookingu, tak? Większość tych domów, które tutaj są wystawione na bookingu, więc tu można powiedzieć, że co drugi dom jest do wynajęcia, tak? I najlepsza, kurczę, na tych Lofotach to nic, że one są takie cudne i piękne, bo są cudne i piękne, ale ja wam powiem, że tu słońce zachodzi o 3 w nocy, to po prostu tak człowiekowi mózg rozwala, że głową. I zobaczcie ten klimacik teraz, tak? Jest godzina już przed 9, bo tam 20:30. Zaraz wam pokażę, ile tutaj kamperków stoi, zaraz dojdziemy, bo skończy nam się, że tak powiem, nasz spacer, zobaczymy, ile wybijemy, ale można powiedzieć już w tym momencie, że mamy 6 km już z dystansu. No nieźle. Kilometr pod górę. No i słuchajcie, i dzięki temu możemy zjeść dzisiaj Grandiozę. Czy robiłeś to tylko po to? Tak.